Witam serdecznie słuchaczy. Dzisiaj będzie bardzo ostra krytyka Cielebiasia z kanału UFO Historie. Jego teorie i twierdzenia wywołują we mnie silne emocje. Z całej sceny ufologicznej tylko ja wchodzę z nim w polemikę. U mnie można się dowiedzieć ukrytej prawdy o Cielebiasiu. Ja poddaję jego wypowiedzi wnikliwej, krytycznej analizie. W świecie ufologicznym nikt inny tego nie robi. O dziwo. Sam się temu dziwię, niezmiernie. Nie mówiąc już o jego dworze, który potrafi tylko przytakiwać. A więc w moich nagraniach możecie poznać tajemnicę Cielebiasia. Więc zapraszam do słuchania. A teraz przechodzimy do miksu fragmentów, w których jest ostra krytyka i emocje. Teraz będzie samo gęste. Teraz będzie o wypaczaniu wypowiedzi Arka Kocika. Jednak, zanim do tego przejdę, to poradzę Cielebiasiowi, aby przesłuchał ze zrozumieniem 7. debatę ufologiczną. W niej Damian Trela, czyli można powiedzieć kolega Cielebiasia, i Leszek, czyli też ta sama relacja, oraz inni znajomi Cielebiasia oceniają, że Emilczyn jest całkowicie wiarygodny. Tak mówią w 7. debacie. Podobnie uważa Arek Kocik w analizowanych teraz i tutaj nagraniach. Oraz innych też, czyli co najmniej 3-krotnie Arek Kocik tłumaczył Cielebiasiowi, że Emilczyn jest prawdziwy. I robił to w koleżeńskiej rozmowie. Ale nic to nie dało. Cielebiaś cały czas gra w swoją tajną grę zasiewania niepewności i stawiania absurdalnych pytań, podważających wiarygodność Emilczyna. Tylko Cielebiaś, jedyny z całej tej swojej szeroko pojętej grupy, nieustająco poddaje Emilczyn w wątpliwość. Dlatego on mnie tak wkurza. Znam przypadek emilczyński bardzo dobrze. Ten Cielebiaś mnie wkurza. Znam ten przypadek bardzo dobrze. Oraz wszelkie argumenty i hipotezy sceptyków. Nie dam sobie wciskać żadnych kitów w tym temacie. Wracamy do nagrania Cielebiasia ze stycznia, czyli rozmowy z Arkiem Kocikiem. Bardzo ważnej. W tym samym nagraniu Arek Kocik mówi, że według niego Emilczyn, to będzie cytat, bezsprzecznie miał miejsce. To jest cytat. Bezsprzecznie miał miejsce. Niech sobie Cielebiaś to stwierdzenie Arka, że Emilczyn bezsprzecznie miał miejsce, napisze dużymi literami nad łóżkiem i niech to sobie wkuje na pamięć, żeby mi się nie ważył więcej pomylić w tej kwestii. Czyli żeby mnie nie denerwował ponad miarę. Arek tylko rozważał ewentualność, czy służby PRL czy służby wykorzystały Emilczyn do tworzenia podległego im ufologa, czyli Blani Polnara. Arek użył słowa wykorzystanie. Zapamiętajmy to. Arek rozważa wykorzystanie Emilczyna przez służby. Arek powiedział to po próbie rozważania przez Cielebiasia ewentualnych skutków zrobienia Emilczyna przez służby specjalne. Czyli Cielebiaś poszedł w tą stronę w rozmowie. A Arek od razu go sprowadził na ziemię i powiedział,
że bezsprzecznie miał miejsce Emilcin, a służby wykorzystały Emilcin do zrobienia, do tworzenia w zasadzie, kontynuacji tworzenia. Taka jest koncepcja zresztą Arka, bo on nie ma na to żadnych dowodów. To są jego domysły, przypuszczenia. Czyli Arek powiedział to po próbie rozważania przez Cielebiasia ewentualnych skutków zrobienia Emilcina przez służby specjalne. A więc Arek nie podważa Emilcina w żadnym wypadku, tylko rozważa udział służb w karierze Blani Bolnara. Ale już Blania był zrobiony tym w ogóle ufologiem przed Emilcinem. No. Czyli Arek to rozważa. A więc wykorzystanie Emilcina, panie Cielebiaś, a nie jego stworzenie. Wykorzystanie Emilcina. Zapamiętaj pan raz na zawsze, żebym się nie musiał powtarzać. Łyczek kawy, bo trzeba zliczyć się. Natomiast Cielebiaś w nagraniu z 3 kwietnia tego samego roku, czyli 2024, a więc 2,5 miesiąca później, twierdzi, że Arek Kocik wysnuł hipotezę, że Emilcin został w jakiś sposób zmanipulowany, aby uczynić z Blani agenta służb PRL od spraw UFO. No po prostu szlak człowieka trafia. Najprawdopodobniej Cielebiaś mówi o hipotezie z tego poprzedniego nagrania. Z ich wspólnej rozmowy, którą omówiłem przed chwilą. A w nim Arek wyraźnie podkreślił, że Emilcin bezsprzecznie miał miejsce, czyli nie był zmanipulowany. A ten mówi, że Arek mówi, wysnuł hipotezę, że Emilcin został w jakiś zmanipulowany. Czyli co? No ktoś tu chyba coś przekręcił. Prawda? Podkreślałem przed chwilą, że tam padło słowo wykorzystanie, nie manipulacja. Więc albo Cielebiaś przytacza inną hipotezę Arka, sprzeczną z przytoczonymi słowami Arka, zanalizowanego styczniowego nagrania, w co bardzo, ale to bardzo wątpię, bo nie wierzę, aby Arek zaprzeczał sam sobie. Albo druga ewentualność, prawie pewna, że Cielebiaś mało zrozumiał ze swojej rozmowy z Arkiem i wypaczył jego słowa. Moje przypuszczenie jest takie, że pod wpływem swojej ideologii paranormalnej całkiem przekręcił słowa Arka. Przypuszczam tak, ponieważ twierdzenie o zmanipulowaniu w jakiś sposób Emilcina stoi w całkowitej sprzeczności z opinią Arka, że Emilcin bezsprzecznie miał miejsce. Arek w żadnym wypadku nie mówił w tym nagraniu, że Emilcin został zmanipulowany. I wątpię, żeby to mówił w innym. Bardzo w to wątpię. No w zasadzie zerowe prawdopodobieństwo. Arek mówił, że służby potrzebowały stworzyć legendę, ale ufologa, a nie Emilcina. Nic nie mówił o tworzeniu Emilcina. Te działania służb w celu tworzenia Blani jako ufologa miałyby mieć miejsce, o ile w ogóle zaszły, już dużo wcześniej, czyli przed Emilcinem. Bo właśnie dzięki już istniejącej sławie Blani Bolnara jako głównego ufologa w Polsce przypadek emilciński trafił do niego. Według mnie Cielebiaś popełnił bardzo poważny błąd merytoryczny. Niech Cielebiaś zrozumie tę prostą zasadę. Jeśli Emilcin według Arka bezsprzecznie miał miejsce, to nie był zmanipulowany. Bo te dwa twierdzenia są wzajemnie sprzeczne.
Czyli niech Cielebiaś nie przekręca opinii Arka Kocika, bo najprawdopodobniej przekręcił sens rozumowy tej ze stycznia. Czyli główny sens tamtych słów Arka. Strasznie mnie wkurzył Cielebiaś tymi słowami. Jestem na niego wściekły. Bo tak, to nie jest pomyłka. To mi nie wygląda na pomyłkę. Jak można tak postępować? To mi się nie mieści w głowie. To nie jest zwykła pomyłka. No, ludzie tego słuchają, nikt nie reaguje, tylko ja. No ale faktem jest, że żeby to zauważyć, to trzeba być dobrze zorientowanym w temacie Emilcina. I trzeba być krytycznie nastawionym do analiz Cielebiasia, a nie w jego wierzyć jak w jakiejś sekcie. No może to... tak. Ja na przykład uważam, że analizy Cielebiasia są nic nie warte, bo są oparte o dogmaty religii paranormalnej, którą on ciągle z tą paranormalnością wtłacza na siłę. To w tym nie ma w ogóle żadnego obiektywizmu, to jest indoktrynacja. Te słowa Emilcina... Chwila na łyk kawy. Te słowa, że Emilcin został w jakiś sposób zmanipulowany, powiedział Cielebiaś swoim słuchaczom w lajcie ufologicznym. Wniosek jest taki, że najlepiej, żeby Cielebiaś zaprzestał robienia tych lajtów, bo tymi nagraniami szkodzi ufologii. Tak jak Bernatowicz szkodzi ufologii, wykorzystując ją do szerzenia reinkarnacji i kosmitów buddystów. Już kolejny raz widać, jak oni są bardzo podobni do siebie. A niby walczą ze sobą. Po prostu mentalni bracia bliźniacy, Bernatowicz i Cielebiaś. Obaj szkodzą ufologii. Przez te ich wierzenia szkodzą. Nie ulega wątpliwości, że w trakcie lajtów ufologicznych Cielebiaś nie zawsze jest w stanie przytaczać bezbłędnie koncepcji swoich kolegów, bo prawie na pewno chodziło mu o tamtą rozmowę. Gdyż Arek by nie zaprzeczył sobie. Niech ochłonę, bo się strasznie wkurzyłem na Cielebiasia, aż się zagotowałem. Skończyła się kawa. Trzeba robić więcej. On sieje ferment. Wyraźnie widać, Cielebiaś, że Emilcin nie spina się z jego postrzeganiem zjawiska UFO. I dlatego ciągle podważa Emilcin i atakuje. Bo mu on nie pasuje. Słyszę o tym w wielu wypowiedziach. On ciągle powtarza: coś mi tu nie gra, coś mi tu nie gra. I ciągle coś mu nie gra w tym Emilcinie. I cały czas zasiewa wśród swoich słuchaczy takie wątpliwości. Coś mi tu nie gra, coś mi tu nie gra. No po prostu indoktrynacja. Według mnie Cielebiaś tą swoją sceptyczną działalnością szkodzi Emilcinowi bardziej niż Rtułtowski swoją żałosną hipotezą hipnozy. Jeśli tak sugeruje, że wziął to Wolski z głowy, to są kolejne skrajne absurdy. No bo nie wziął tego z głowy. Czyli absurdy Cielebiaś prawi, niech się uspokoi. Niech on się uspokoi, niech się zajmie czymś pożytecznym w ufologii. Prezentowaniem przypadków, jakby reporter, bez tych swoich analiz, nic nie wartych. Ma być pełna historyjka.
Jak ktoś ma coś do przedstawienia, przedstawia pełną historię, od A do Z. Powtarzam to. Ma podać publicznie w nagraniu pełną historyjkę od A do Z. I ona ma tłumaczyć wszystkie wydarzenia, również te, co potem Blania zbierał jeszcze późniejsze świadectwa ludzi z czasu tych wydarzeń, co w latach 90. robił. To ma być pełny scenariusz historii, a ja to obalę. Czyli rzucam mu wyzwanie, zmierzymy się merytorycznie na argumenty. Myślę, że Cielebiasiowi wystarczy odwagi, bo na razie to tylko gada i gada po próżnicy. Dla mnie to tylko denerwuje, bo takie głupoty to może każdy pleść. Zrobi nagranie i ja je obalam i wtedy są konkrety. Zobaczymy, kto wygra. Cielebiaś, nie lękaj się i przedstaw pełny scenariusz. A jeżeli on nie wie, jak przedstawić pełną historyjkę, to niech wysłucha końcówki nagrania H9 oraz początku H11. Bo tam właśnie przedstawiłem historyjkę odtworzoną z hipotezy przedstawionej przez sceptyka, bo on nie przedstawił pełnej historii, tylko przedstawił dokumentację jakby. A ja go prosiłem o pełną historyjkę, no więc ja odtworzyłem historyjkę na podstawie jego dokumentacji. I Cielebiaś może zobaczyć, jak to bawią. No i tak to moje odtworzenie nie jest tak szczegółowe, jak powinno być, ale Cielebiaś powinien to zrobić bardziej szczegółowo. Ale może się zainspirować, jak nie wiem. Bo to musi być wszystko opisane, żeby wszystko tłumaczyło. Żeby nie było żadnych niedopowiem. Jak ma koncepcję, jak nie ma, no to znaczy, że niech się po prostu nie odzywa na ten temat. I nie wsadza kija w szprychy. A jak będzie słuchał tego nagrania 11, to usłyszy, co czeka jego hipotezę. Jak się z nią rozprawię, bo tam właśnie obaliłem tą hipotezę sceptyka. Ja zrobię z hipotezy Cielebiasia marmoladę. Marmoladę zrobię z Cielebiasia hipotezy. Tak to widzę. Jeszcze powiem, że podobne brednie o stworzeniu czy sprowokowaniu Emilcina opowiada Cielebiaś w nagraniu z 29 maja. Czyli zobaczcie, jaki to jest skrajny sceptyk emilciński. On ciągle o tym myśli. Całe jego nagranie myślenie jest sceptyczne. I on w tym nagraniu z maja tego samego roku to coś tam strasznie kombinuje. Tam mamy wyraźną jakąś insynuację co do Emilcina. Mamy do czynienia z jakąś insynuacją, bo Cielebiaś powiedział, że coraz więcej wątpliwości co do Emilcina składa mu się w pewien ciekawy ciąg. Czyli znowuż tutaj tak ciągle faszeruje tych swoich słuchaczy takimi tekstami. Następnie opowiada, że to jest śmieszne. Ktoś mu powiedział, że spotkał się z kimś, kto temu komuś mówił, czyli tu jest jakaś istna poczta pantoflowa, jak w utworze Kai swojego czasu, i że rzekomo Blania Bolnar brał udział w testach psychotronicznych w wojsku jako ekspert. I że to nie były zwykłe testy, to nie były zwykłe. Mówi o jakichś daleko sięgających korzeniach Blani, czyli po prostu tworzy jakąś taką atmosferę. Według mnie Cielebiaś coś insynuuje ewidentnie, bo nic nie mówi konkretnie, o co mu chodzi. Coś nam tu wciska. To jest jakaś jego polityka. Dlaczego on to robi? Zadajmy sobie pytanie. Tylko obrzuca Emilcin tymi swoimi wątpliwościami, podejrzeniami i spiskowymi teoriami. A Cielebiaś to jest specjalista od teorii spiskowych. I po chwili znowu powtarza mantrę swoją, że coś mu nie pasuje z Emilcinem. No to po prostu powtarza w każdej prawie wypowiedzi, jak się go pytają. Następnie stwierdza, że według niego Emilcin został stworzony, sprowokowany przez wojsko.
czy inne służby, żeby zrobić zblanie eksperta od UFO. Czyli tu są po prostu w tym majowym, to są kolejne insynuacje. Cielebiaś jest niepoważny. To jest totalna kompromitacja. Czepia się Amerykanów, a jest dużo gorszy od nich w tych swoich mętnych i niejasnych wypowiedziach. Czyli jeżeli to jest, no to tam był produktem służb, a tutaj mówi, że został stworzony przez wojsko czy inne służby, no czyli to jest ta sama koncepcja, rozumiem, tak? Czyli powrócił, no to niech przedstawi tą koncepcję od A do Z. Czyli ponawiam wyzwanie, ma opowiedzieć w szczegółach pełny scenariusz wydarzeń. Może opowiedzieć kilka. Jak znajdzie dwie hipotezy, które alternatywnie tłumaczył Emilcin, proszę bardzo, ja to obalę, według niego alternatywnie. Ale obawiam się, że on nawet na jednej nie stworzy, bo po prostu nie ma argumentów, on nie ma argumentów, to jest tylko takie gadanie w nieznanym mi celu, natomiast jeden cel na pewno jest, żeby po prostu uderzyć w Emilcin. O, tak to powiedzmy. Reasumując moją polemikę, oczekuję od Cielebiasia konkretów. Rzucam wyzwanie Cielebiasiowi. Każdą sceptyczną hipotezę niech przedstawi w postaci pełnej historyjki. To ma być pełny scenariusz sceptycznej historii, tłumaczący wszystkie wydarzenia w Emilcinie, dosłownie wszystkie, pełny scenariusz. Zmierzmy się na argumenty. Ja obalę jego hipotezę. Zobaczymy, kto wygra. Ponadto oczekuję od niego dokładnych odpowiedzi na następujące pytania. Bo dość kluczenia i siania wątpliwości, że rzekomo nie wiadomo, co się tam zdarzyło. Dość tego. A więc po pierwsze, niech Cielebiaś powie dokładnie, w jakie twierdzenia Rdultowskiego uwierzył i co według niego kombinowano z Emilcinem. Czyli te dwa pytania w kwestii książki Rdultowskiego. No to czyli rozumiem go, że mówi, że Emilcin był produktem służb specjalnych. No po prostu jest bezczelność godna skrajnego sceptyka. Cielebiaś, masz przedstawić pełny scenariusz tej historii z wyprodukowaniem Emilcina. Nie lękaj się i przedstaw tę historyjkę. Całą, od A do Z. Natomiast ja ją z przyjemnością wtedy opalę. Dlaczego będę w ogóle polemizować z Cielebiasiem? Ano dlatego, że on mnie strasznie wkurza w temacie Emilcina. Oraz wkurzają mnie jego ataki na chrześcijaństwo i katolicyzm. To są dwie rzeczy, które mnie wkurzają. A w innych sprawach on mnie denerwuje albo śmieszy. Na przykład gdy chodzi o źródło zjawiska UFO, albo w tej dziedzinie jego wierzeń paranormalnych. No a dlaczego dopiero teraz reaguję? Bo od momentu, gdy mnie haniebnie nazwał menelem, to straciłem całkowicie do niego cierpliwość. I stał się teraz moim głównym oponentem w ufologii. A więc, Cielebiaś, opamiętaj się. W przypadku emilcińskim nie ma nic dziwnego. Po prostu kosmici, dość podobni do nas, przylecieli na naszą planetę. Arek Kocik ci tłumaczył ten przypadek i to co najmniej 3-krotnie. Ale chyba mało z tego zrozumiałeś.
Cielebiaś w tym styczniowym nagraniu prawie rozpacza, że nie analizowano Emilcina pod kątem paranormalnej teorii dystorsji. Że pojazd wygląda jak zdeformowany autobus ogórek. Cielebiaś do wszystkiego miesza te swoje zjawiska psi. Tak jak Bernatowicz, wszędzie wpycha tę swoją reinkarnację. Po prostu mentalnie to są bracia bliźniacy. Człowieku, ogarnij się. Przecież Wolski nigdy by nie wymyślił, że autobus wisi w powietrzu. To był dla niego szok. Wolski nie miał w głowie wiszącego w powietrzu autobusu, a więc teoria dystorsji całkowicie odpada. Naprawdę tak trudno to pojąć? Cielebiaś. Po co ciągle mieszasz? Po co ciągle wkładasz kij w szprychy? Emilcin to nasze dobro narodowe, a ty je nieustająco podważasz. Nieładnie. Zamiast akcji patriotycznej z Emilcinem, to propagujesz amerykańską szurię z tym swoim ranchem Skinwalkera, którym się pasjonujesz. Tak jak Bernatowicz się fascynuje antychrześcijańską książką Misja. Tak ty tym ranchem Skinwalkera. Znowuż takie dziwne fascynacje. Teraz po drugie, czyli drugi temat. Pytanie po rozmowie Cielebiasia z Arkiem i powoływaniu się na niego. Czy nadal uważa, że Emilcin zmanipulowano? A jeśli tak uważa, Cielebiaś, no nie Arek, tylko Cielebiaś. A jeśli tak uważa, to ma podać pełną historyjkę, jak zmanipulowano, od A do Z, czyli tę swoją hipotezę, która wyjaśniłaby wszelkie wydarzenia związane z przypadkiem Wolskiego. Czyli pełna historyjka. Od A do Z. Ludzie, nie dawajcie wiary jego wnioskom czy wątpliwościom w zakresie Emilcina, bo wyjdziecie na tym jak Zabłocki na mydle. Jeśli kosmici zostaną ujawnieni, to Cielebiaś powinien publicznie zjeść swój kapelusz za to nieustanne podważanie pozaziemskiej koncepcji. W ogóle w temacie Emilcina najlepiej Cielebiasia nie słuchać. On realizuje w tym temacie jakąś swoją tajną politykę opartą na jego ideologiach i wierzeniach.